pierwsze pytanie, ile kosztuje ubezpieczenie od pożaru? To tak naprawdę jest to kwestia około 400 zł, nawet mniej. Miesięcznie? Rocznie. Jaki procent ludzi ubezpiecza swoje mieszkania? Około 50% społeczeństwa nie ma ubezpieczenia mieszkania. Widzisz teraz po tym przypadku, po tej tragedii, widzisz większy ruch? Widać poruszenie, ale obawiam się, że to jest chwilowe. Najważniejszym aspektem tego jest lokal zastępczy. Lokal zastępczy potrafi być w zależności od towarzystwa przyznany nawet na rok. A są takie sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania? Mieliśmy rzeczywiście niestety taką sytuację, gdzie starsza osoba właśnie zasłabła, woda się lała. Na co zwrócić uwagę w OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia, Tak i na te gwiazdki, które tam są? Mniej więcej 1 na 10 osób ma takie ubezpieczenie. Nie, Dlaczego powinniśmy mieć takie ubezpieczenie? Miałam sytuację, w której dziecko wjechało rowerem w nowego Mercedesa. Bolało. Jeśli nie masz teraz czasu obejrzeć całego filmu, to kliknij zapisz i dokończysz później. Albo obejrzyj na przyspieszeniu, to dowiesz się ciekawych rzeczy szybciej, nie ma za co. Dzień dobry widzowie. Dzisiaj z nami Katarzyna Kubica z firmy ubezpieczenia Kubica. Cześć Kasiu. Witam. Kasia wspiera w zakresie zabezpieczenia majątku i życia zarówno inwestorów, jak i osoby prywatne. Tak. I dziś rozmawiamy sobie w kontekście wielkiego pożaru w Ząbkach, który miał miejsce parę dni temu, no i pochłonął ponad 200 mieszkań, a przez co ponad 500 osób no nie ma do czego wracać. Niestety. Dziś zastanowimy się, co z tym można zrobić po fakcie, no bo pożaru nie przewidzimy, ale co można zrobić z tym po fakcie. Kasiu, pierwsze pytanie, ile kosztuje ubezpieczenie od pożaru? Generalnie jeśli chodzi o kwestię takiej konkretnej odpowiedzi, no to niestety nie da się jej udzielić. To tak? przeróbmy może na przykładach, na przykład właśnie. mieszkanie 500 tysięcy i milion. O widzisz, to już łatwiej. Generalnie tak, sprawa wygląda w ten sposób, że wszystko w zależności od tego, jaki zakres tego ubezpieczenia chcemy dać, tak? Natomiast jeżeli mówilibyśmy tutaj o typowej takiej polisie za samo mieszkanie, już nawet bez tego dodatkowego wyposażenia, to tak naprawdę jest to kwestia około 400 zł, nawet mniej. Miesięcznie? Rocznie. Przy milionie te różnice są naprawdę już niewielkie, czyli tak naprawdę wartość polisy, ten koszt polisy to jest kwestia około 600 zł do 1000, ale już właśnie w zależności od tego, co w tym zakresie damy. Czyli jeżeli byśmy przerabiali takie ubezpieczenie, załóżmy właśnie od pożaru, od zalania sąsiadów, no i myślę, że to są chyba najczęstsze takie przypadki, które występują, przy wartości 1 000 000 złotych za mieszkanie, to wtedy mówimy o kwocie około 1000 złotych. Tak, natomiast tutaj trzeba też przede wszystkim rozdzielić kilka spraw, ponieważ przede wszystkim ważne jest, gdzie to mieszkanie, no bo tutaj mówimy o mieszkaniu, no tu mamy konkretną miejscowość. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, żeby powiedzieć, ile kosztuje polisa, to tutaj ma wpływ tak naprawdę nie tylko lokalizacja, ale też i na przykład piętro, na którym znajduje się mieszkanie, wielkość tego mieszkania, więc to jest jedna rzecz, która wpływa nam na cenę. A kolejna rzecz to jest kwestia tak naprawdę tego, co my obejmujemy tym ubezpieczeniem. Jeżeli obejmujemy mury z elementami stałymi, to jest powiedzmy podstawowa wartość. Natomiast dodając sobie właśnie, tak jak mówimy tutaj, ruchomości, czyli wszystko to, co odwrócimy mieszkanie, odwrócimy mieszkanie, ono nam spadnie. Czyli to tak fajnie, najłatwiej tłumaczyć. To tak naprawdę jest kwestia właśnie stołu, krzeseł, naszych rzeczy osobistych, więc pytanie też, jakiej wartości mamy te rzeczy i to plus wiadomo OC w życiu prywatnym, jakiś asystans, wszystko tutaj będzie miało wpływ na cenę. Natomiast rzeczywiście tak generalizując, polisa może być powiedzmy tak na rok od 400 zł do 1000. To są takie powiedzmy standardowe, średnie wartości. A możemy zrobić sobie takie wyliczenie przykładowe, bo ja wiem, że różne są polisy, ale załóżmy tak, mamy warunki. Mieszkanie warte 1 000 000, wyposażenie warte 100 000. To, które mówiłaś, że jak odwrócimy mieszkanie, to wypadnie, dobre określenie. Trzecie piętro załóżmy w Ząbkach.
Może być. Robiłam właśnie mniej więcej tego typu przykład. Rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o kwestię miliona, czyli miliona od za mieszkanie wraz z elementami stałymi, czyli meblami w zabudowie, z Płytki, nie dokładnie, okna, to co mamy zamontowane do ściany, też tak dosyć łatwiej wytłumaczyć. I ruchomościami na 100 000 złotych, tak? Czyli mamy milion mieszkanie z elementami stałymi, 100 000 wyposażenie, czyli te ruchomości. OC w życiu prywatnym daliśmy tutaj też na 1 000 000 złotych, czyli już też naprawdę taka kwota, taka wartość, która to poczucie bezpieczeństwa nam da. I tutaj składka, słuchaj, w jednym z towarzystw, bo oczywiście to jest taka uśredniona, wychodziła w granicach 860 zł na rok. Fakt faktem też przy płatności jednorazowej można sobie to rozdzielić na 2 płatności, na 4 płatności. Oczywiście, niestety, to może nam podnieść składkę, ale naprawdę nie są to kwoty, które bardzo nas obciążają. A przy mieszkaniu takim samym, ale za 500 000, znaczy z takim samym, w sensie wartym mniej, załóżmy, że Zrobiliśmy taką bez wyposażenia. Składka roczna wyszła bodajże 330 zł na rok. Dużo ludzi się ubezpiecza w ten sposób? Bardzo mało osób w ogóle się ubezpiecza. Z czego to w ogóle wynika? Właśnie zastanawiam się, czy jest kwestia braku świadomości. Mnie to niepotrzebne, mnie się nigdy nic nie stało. Rozumiem, że jeżeli nie mamy ubezpieczenia, spaliło się mieszkanie, mówiąc wprost, musimy sobie kupić nowe. Tak jest. Jeżeli mamy ubezpieczenie, to też uprościmy, bo zaraz przejdziemy do tego, jak te wypłaty wyglądają ze strony towarzystw, ale rozumiem, że towarzystwo mi wypłaca równowartość tego mieszkania. Mogę kupić to mieszkanie, bo mam na nie środki. Tak, i to jest 300 do sumy ubezpieczenia, którą mamy. Okay. I tu też bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na to, że jeżeli my na przykład mamy mieszkanie warte powiedzmy 700-800 tysięcy, prawda? I ubezpieczyliśmy je na 500 000, to nikt nam nie wypłaci tych 700 czy 800. Wiadomo, tam już pomijamy te ruchomości i tak dalej, ale tu tak mówimy o odnośnie mieszkania. No to tak naprawdę my dostaniemy tyle, ile było w polisie, bądź jeżeli towarzystwo uzna w drugą stronę, tak, że ubezpieczyliśmy mieszkanie na 1 000 000, a warte jest 800, to niestety też może dojść do ewentualnego tutaj obniżenia wypłaty. Czyli mówimy tutaj, jakbyśmy podsumowali, to jest tam w zależności od opcji, ale opcji ubezpieczenia tych ruchomości, jak jest wyposażone, ale możemy powiedzieć, że takie mieszkanie 500 do 1 000 000 to jest 300 000 złotych. Tak. To jest tak rzeczywiście średnio i tak troszkę standardowo, prawda? Bo oczywiście jak dojdą nam jakieś dodatkowe wyposażenia... Jasne, upraszczamy to bardzo dla potrzeb tego odcinka, bo podejrzewam, że moglibyśmy rozrysowywać. Jest to taka rozbieżność, ale z drugiej strony jest to koszt roczny. Często klienci mówią, Pani Kasiu, ja dzisiaj nie mam. Okej, dzisiaj nie masz, ale zróbmy tak. To, co trzeba, zróbmy teraz, a odkładaj po troszeczkę sobie na przykład na kolejny rok. Ewentualnie te raty. Rzeczywiście doradzam klientom raty, ponieważ one, jakby to mówiąc, nie bolą. Klienci często mają powiadomienia z towarzystwa o takiej płatności, a polisa jest zawarta i mają to ubezpieczenie. Tak się właśnie zastanawiam, bo znaczy takie pauzy dłuższe robię, bo zastanawiam się, dlaczego właśnie tego ludzie nie robią, ale to mówisz, że może być nieświadomość albo to takie myślenie życzeniowe, że mnie to nie dotknie, tak? Okej, widzisz teraz po tym przypadku, po tej tragedii, widzisz większy ruch w firmie? Więcej zgłoszeń masz? Zgłoszeń, zapytań. Dokładnie. Kwestia też, Pani Kasiu, bo ja chciałem sprawdzić, czy mam tą polisę aktywną, albo Pani Kasiu, do kiedy ja mam tą polisę. Widać poruszenie, ale obawiam się, że to jest chwilowe. To jest często sytuacja taka, że jest coś głośnego, nagle wszyscy hura, a za chwilkę zapominają, zaczynają wpadać w ten tryb codzienności i to umyka, idzie na bok. Okay, dużo ludzi odnawia? Czy na przykład jest tak, że przez 10 lat nic mi się nie wydarzyło, to już nie odnawiam, bo szkoda płacić? Na szczęście tych klientów, których mam, utrzymuję, tak? Czyli generalnie bardziej świadomi są. Tak, przedłużamy te polisy. Mało tego, często klienci właśnie mówią, Pani Kasiu, ja mam i ja wiem, że to jest dobre. Część klientów mówi, ja z tego skorzystałem, super, na przykład zostało coś wypłacone,
chcę dalej, tak? Od czego jeszcze można ubezpieczyć dom, mieszkanie? Mówimy o mieszkaniu, ale mówimy ogólnie o nieruchomościach mieszkalnych. Pożar, zalanie, włamanie, Tak, co jeszcze? zdecydowanie. Jakieś uderzenie pioruna, Tak, przypadki losowe? W zależności, wiadomo, troszeczkę trzeba rozdzielić, od czego ubezpieczamy mieszkanie, od czego ubezpieczamy dom, prawda? Bo jednak w domu mamy więcej takich jakby pobocznych rzeczy, które warto ubezpieczyć. Natomiast w mieszkaniu głównie rzeczywiście jest to kwestia przepięć, pożaru, zalania. Tak jak mówisz, też trzeba wziąć pod uwagę to, że my nie wiemy na przykład, jakiego sąsiada mamy. I trochę pół żartem, pół serio, ale tak naprawdę trzeba zwrócić uwagę, że my nigdy nie wiemy, co ten nasz sąsiad będzie w swoim mieszkaniu robił, czy będzie się bawił w pirotechnika i na przykład to nasze mieszkanie będzie potem niezdatne do zamieszkania. Albo na przykład starsza osoba, która zasłabnie, nalewając wody do wanny, no i się przeleje. I mieliśmy rzeczywiście niestety taką sytuację, gdzie starsza osoba właśnie zasłabła, woda się lała i tutaj rzeczywiście na przykład w takim przypadku OC w życiu prywatnym świetnie się sprawdziło. A co jeśli nie mieliśmy ubezpieczenia i spłonęło nam to mieszkanie, no z winy załóżmy sąsiada, od kogo wtedy dochodzić swoich praw, roszczeń? Tak naprawdę w takiej sytuacji powinniśmy się udać do tego naszego sąsiada i powiedzieć: szanowny sąsiedzie, zalałeś nam mieszkanie, proszę napraw swoją winę, dokładnie. I tak to tak naprawdę powinno wyglądać. Niestety nie mamy pewności, czy nasz sąsiad ma taką polisę, więc jeżeli jej nie ma, to tak naprawdę odpowiada swoim majątkiem osobistym. A jeżeli nie chce naprawić, to rozumiem, że już sprawa sądowa i trzeba wtedy pozew wystosować? I w takim przypadku właśnie dobrze mieć swoją polisę. Bo I tu wchodzimy w to OC, tak? nawet nie w OC, bo mając swoją polisę, my zgłaszamy ze swojego ubezpieczenia, a potem towarzystwo może pójść regresem do tego spraw. Czyli towarzystwo może ode mnie zażądać się pieniędzy, jeżeli ja zalałem komuś mieszkanie. Tak jest. Okej. Czy to jest tak jak w ubezpieczeniach aut, że wtedy wzrasta mi składka, gdybym chciał następny raz ubezpieczyć mieszkanie lub dom? Zdecydowanie można to tak porównać, natomiast przede wszystkim zawsze podkreślam moim klientom, żeby się tego nie bali. Ze względu na to, że nigdy nie wiemy, czy będzie to wzrost składek, tak jak na przykład teraz była w ostatnich czasach powódź, która podniosła nam, jakby zdecydowała o tym, że jednak te polisy są obecnie troszkę droższe. Natomiast nie trzeba się tego bać, ponieważ jak wiemy, na rynku mamy wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Zresztą zawsze jak sprawdzam klientom oferty, to nigdy nie robię tego w jednym towarzystwie, tylko sprawdzam w kilku, żeby wiedzieć właśnie, jakie wartości nam to towarzystwo pokaże. Dużo się różnią te składki właśnie, bo tak jak analogię znajduję tu jak w kredytach hipotecznych, że mogą być olbrzymie i tak samo może być w ubezpieczeniach, że jak sprawdzisz, to są kwota X i 2X? Zdecydowanie tak, natomiast też tutaj podkreślę, że wtedy zawsze wprowadzam te same parametry, czyli na przykład właśnie mieszkanie na 1 000 000, mieszkanie na 1 000 000, ruchomości na 100 000, ruchomości na 100 000, ale trzeba pamiętać, że różne towarzystwa mają różne ogólne warunki ubezpieczenia i tam są te takie gwiazdeczki, które mogą nam się różnić w zakresach. Mam to pytanie, ale zaraz do niego przejdziemy. Tylko chciałbym jeszcze odwrócić sytuację i uściślić, czyli jeżeli to ja zalałem komuś to mieszkanie, jeśli ja jestem tym sąsiadem, to wtedy moje towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca komuś odszkodowanie temu sąsiadowi, którego zalałem. Za naprawę... I czy zawsze, bo mówiłaś, że może regresem dochodzić swoich roszczeń ode mnie, ale czy to zawsze się dzieje, czy to są tylko jakieś wyjątkowe sytuacje? Tutaj w zależności od towarzystwa i w zależności od sytuacji. Okej, to wróćmy do tych gwiazdek teraz. Na co zwrócić uwagę w OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia i na te gwiazdki, które tam są? Szczególnie przede wszystkim każdy z nas, kto podpisuje umowę ubezpieczenia, powinien przeczytać te ogólne warunki ubezpieczenia. Niestety, jak wiemy, bywa różnie. Wiadomo, że ja jako agentka bardzo często mówię klientowi, na to proszę zwrócić uwagę, tego nie mamy tu, ale to mamy tu, tak? Czyli już porównuję te towarzystwa mniej więcej między sobą. Podkreślam to, na czym klientowi zależy, tak? Czyli jeżeli klient mi mówi: pani Kasiu, ja się boję tego zalania, jak sąsiad mnie zaleje, czy jak ja kogoś zaleję, to co potrzebuję mieć? No to tutaj wiadomo, kwestia z zakresu jest taka sama. Natomiast każde towarzystwo ma swoje wyłączenia
I to jest ogólnie zapisane właśnie Ale w na zasadzie, ogólnych że warunkach. czy zalałem kogoś ciepłą, czy zimną wodą, czy Nie. na czym Tu to polega? bardziej chodzi o to, że trzeba rozróżnić też w ogóle dwa rodzaje ubezpieczeń mieszkania, domów. Na tak zwanych ryzykach nazwanych i na tak zwanym all-risku. I ryzyka nazwane mamy tak naprawdę wypisane, za co towarzystwo będzie odpowiadało. Na zasadzie takiej, że jest, że wypisane, tak? Pożar, zalanie, wiatr o prędkości X, a nie już Y i w ogóle innej. Natomiast w all-risku tak naprawdę mamy w zakresie wszystko to, co nie zostało wyłączone. Okej, czyli jakby all inclusive wszystko. Tak jest. Zdecydowanie polecam tą opcję, bo jakie by to nie było towarzystwo, zazwyczaj jest to ta lepsza opcja. Nie różni się też zbytnio cenowo, więc tutaj też warto na to zwrócić uwagę. Typowe wykluczenia, rażące niedbalstwo. Czyli na przykład, myślę, że najprędzej to, nie wiem, palenie świec w salonie, żeby sobie zrobić klimat, tak? I poszliśmy robić kolację i nagle pożar. Rozumiem, że później prokuratura czy policja, jak będzie robiła dochodzenia, to jest w stanie to rozgryźć. Często są w stanie to rozgryźć, natomiast też zauważa się jakby opis po zdarzeniu, że nie stwierdzono źródła, tak? To już akurat nie mówię o tym przypadku, ale nie stwierdzono źródła przyczyny, tak? Danej sytuacji. I wtedy też bardzo ważne jest, do czego chciałam właśnie zmierzać, przeglądy. Głównie w mieszkaniu, no to powiedzmy tutaj odpowiada czy wspólnota, czy spółdzielnia, natomiast w domach odpowiadamy za to my. Więc tutaj trzeba pamiętać o tych przeglądach elektrycznych, kominiarskich, gazowych, ponieważ to ma wpływ. Zazwyczaj towarzystwo pyta o te przeglądy, z przyczyny której stało się ryzyko. Tak? Jeżeli jest pożar spowodowany, nie wiem, ładowarką do telefonu bądź jakąś inną elektrycznością, to będą pytać o przeglądy elektryczne. Jeżeli był wybuch gazu, będą sprawdzać, czy był przegląd gazowy. Więc tutaj też trzeba na to zwracać uwagę, bo to ma ogromne znaczenie. I bardzo ważne też wyłączenie szkody podczas remontów. I tutaj też bardzo ważny aspekt przy naszych właśnie inwestorach, którzy kupują mieszkania po to, żeby wyremontować, potem sprzedać bądź właśnie wynajmować. Więc to też trzeba patrzeć pod tym kątem. Do inwestorów za chwilę jeszcze wrócimy. Natomiast chciałem Cię zapytać o samo wyposażenie. Czy warto je ubezpieczać? Bo załóżmy, że mam telewizor, który jest na tym takim wysięgniku regulowanym i on nagle spadnie, bo nie wiem, śrubka się odkręci, cokolwiek, albo załóżmy ładowarka spowoduje pożar, bo jest nieoryginalna, nie wiem, strzelam. Więc czy warto ubezpieczyć? Ile to kosztuje? Jak można to wycenić? Jak to jest w ogóle wyceniane? Powiem tak. Jeżeli jest to Twoje mieszkanie, Twój dom, to zdecydowanie polecałabym ubezpieczyć wszystko kompleksowo. Zazwyczaj wygląda to korzystniej cenowo. Natomiast jeżeli na przykład wynajmujesz mieszkanie i większość wyposażenia masz tego właściciela mieszkania, tak? Czyli masz już tam meble, masz wszystko, przychodzisz właśnie ze swoim telewizorem, laptopem, ogólnie rzeczami osobistymi, to zdecydowanie jak najbardziej jestem za tym, żeby sobie to ubezpieczyć. Do tego tematu myślę, że wrócimy też przy OC, natomiast tutaj chodzi o to, żeby mieć właśnie ubezpieczenie mienia tych ruchomości swoich i OC w życiu prywatnym, OC najemcy. A jak to wyliczać? To jest na zasadzie, że kupiłem telewizor, tam nie wiem, strzelam za 5000 zł i tyle wpisuję i od tego jest naliczana składka. Sumujemy wszystkie te ruchomości, które chcę, czyli wymieniam, że mam komputer, DVD, kino domowe i tak dalej i to się zlicza, wartość? Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest właśnie wartość odtworzeniowa, czyli mam sprzęt taki, stała się mu krzywda, upadł, czy zalaliśmy wodą, herbatą, to tak, jak najbardziej tutaj właśnie od takich zdarzeń losowych. Wartość odtworzeniowa, czyli na zasadzie takiej, że... Idę dzisiaj do sklepu i kupuję i tyle to kosztuje. Tyle kosztuje. Masz odkupić sobie sprzęt, który jest o podobnych, zbliżonych parametrach do tego, który miałeś, jeżeli nie ma takiego samego już na przykład. I rozumiem, że tutaj wartość tego ubezpieczenia z kolei jest
jest dyktowana wartością też tego... W wysokości sumy ubezpieczenia i łącznej, tak? Bo tam często jest tak, że jest rozdzielone na mienie elektroniczne i standardowe ruchomości, czyli właśnie inne pozostałe sprzęty. Czyli taki sprzęt, załóżmy, już sam sprzęt elektroniczny jakbym miał, podajmy kwotę przykładową, 30 000 złotych, to jaki to może być koszt mniej więcej? Generalnie jest to kwestia rzędu 100-150 zł na rok. Do tego też polecam wtedy dokupić sobie właśnie OC w życiu prywatnym, żeby mieć już kompleksowo. A czy są różnice między ubezpieczeniem mieszkania a domu? Jest różnica w ubezpieczeniach, ponieważ w domu ubezpieczamy m.in. też ogrodzenie, przydomową oczyszczalnię, w domach ubezpieczamy na przykład fotowoltaikę, więc jakby też troszeczkę jest to pod tym względem więcej elementów do takiego objęcia, ale też i do pytania, tak? Ale też i możliwości szersze są ze względu na to, że na przykład w domu możemy ubezpieczyć sobie poddasze, które może być zaatakowane przez kuny. Mordercze kuny. Mordercze kuny. Tylko one wydawało mi się, że bardziej gryzą kable pod maską w samochodzie niż poddasza. I ocieplenie ładnie się tam wiją w wełnie. Powiedz mi proszę, jaki procent ludzi ubezpiecza swoje mieszkania, domy? Masz jakieś takie dane albo ze swojego doświadczenia? Podejrzewam, że do ciebie ludzie raczej trafiają, którzy chcą ubezpieczyć, więc są nieubezpieczeni, ale może masz jakieś takie, bo współpracujesz z inwestorami, więc pewnie masz jakiś tam obraz tego na rynku. Ile to może być procent? Powiem szczerze, że ogrom osób nie ma ubezpieczenia. Nie mam takich typowych statystyk, natomiast to, co mówi nam internet, jest to kwestia, że około powiedzmy 70% osób, które posiada kredyt, ma takie ubezpieczenie, natomiast około 50% społeczeństwa nie ma ubezpieczenia mieszkania. W ogóle. Czyli jeśli mam mieszkanie w kredycie, to możliwe, że bank po prostu... Bank zazwyczaj wymaga tego zabezpieczenia, natomiast też tutaj jest takie niebezpieczeństwo nam się pojawia, ponieważ zazwyczaj klienci mówią: Pani Kasiu, ja mam takie ubezpieczenie w banku. I jak ja zaczynam dopytywać, a co w tym zakresie jest, a na jaką sumę macie Państwo ubezpieczone to mieszkanie, to nagle się pojawia sytuacja, że mają ubezpieczone albo mury, czyli tak zwane te ryzyka takie podstawowe, właśnie pożar, zalanie, powódź, ale nie ma już na przykład ubezpieczonych tych ruchomości. Ponadto często jest to suma ubezpieczenia wymagana do kredytu, czyli tyle, ile zaciągnięte z kredytu, taka wartość mieszkania, która tak naprawdę zdecydowanie zazwyczaj jest dużo wyższa. No właśnie, bo jeżeli mam mieszkanie w kredycie, no to też to, co powiedziałaś, że mam ubezpieczenie do wartości takiej, jaka jest w dniu zakupu. Tak. Ale no, wartość mieszkania ulega aprecjacji, ono drożeje z czasem. A kredyt maleje, no nie? Tak, a czy ja mogę wtedy poszerzyć to ubezpieczenie? Jak powinienem w ogóle ubezpieczyć? Do jakiej kwoty? Czy mogę je ubezpieczyć ponad to, bo za 3 lata ono zdrożeje, czy to co roku się aktualizuje? Teraz towarzystwa odbiegają od takich polis 3-letnich. Głównie są to polisy roczne. Natomiast tutaj bardzo ważnym właśnie aspektem jest to, że jeżeli na przykład zaciągnęliśmy kredyt na 500 000 złotych, prawda? I w banku zazwyczaj mamy to właśnie ubezpieczenie do 500 000 złotych. A nasze mieszkanie, powiedzmy, wzięliśmy ten kredyt rok temu. I nasze mieszkanie w tym momencie jest warte powiedzmy 700 000. I jeżeli ja przedłużam dalej to ubezpieczenie w banku, to mam je do 500 000 złotych. Natomiast tak jak mówiliśmy, mieszkanie jest już warte dużo więcej. I najlepszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie albo poza bankiem, albo niestety dobranie sobie drugiego. Tutaj jest sytuacja taka, że często klienci mówią: Pani Kasiu, ja mam obowiązek jeszcze w banku wziąć to ubezpieczenie ze względu na to, że mam korzystniejsze warunki, natomiast po jakimś czasie mogę to zmienić. Często wtedy jest tak, albo zostawiamy tamto, doubezpieczamy, albo klienci sobie biorą po prostu odrębne ubezpieczenia. Okej, a jakie są najczęstsze błędy popełniane przy ubezpieczaniu nieruchomości? Zdecydowanie myślę, że największym to jest właśnie to niedoubezpieczenie, czyli my ubezpieczamy
tak jak było w tamtym roku. Nie zwracamy uwagi na to, żeby te sumy zwiększyć, tak? Że telewizor, który kupiliśmy w tamtym roku kosztował 5000 zł, a dzisiaj ten sam telewizor będzie kosztował 7, tak? I to można mnożyć. Natomiast tak samo jest z mieszkaniami, tak? Równie dobrze, kilka lat temu mogliśmy kupić mieszkanie za powiedzmy 300 000 złotych. W tym momencie to samo mieszkanie będzie warte powiedzmy 600 i więcej. I tutaj bardzo ważne jest też to, że zwracając uwagę też do ubezpieczeń w bankach, często te ubezpieczenia są albo w podobnych cenach, co to odrębne ubezpieczenie. To wyższe, w sensie na wyższą wartość i... Właśnie my możemy sobie osobno dobrać korzystniej, po prostu. Czyli wychodzi nam składka lepsza, ale przede wszystkim zakres szerszy. No tak, no bo bank nam narzuca, jakby nie mamy wyboru, a do ciebie konkret, jak a tutaj przyjdę, ja już to ty masz pełen wachlarz, tak? I dopasuję bezpośrednio do ciebie, tak? Do twoich potrzeb, do twoich oczekiwań. Czyli to jest podobnie jak z kredytem hipotecznym. Przychodzę do ciebie, ty rozkładasz pełen wachlarz, patrzymy, gdzie jest najlepiej, wybieramy sobie te warunki, które ja chcę, no i wybieram sobie, załóżmy, najniższą składkę, która akurat interesuje mnie w tym zakresie. A bank raczej dobierze taką, jaką zasugeruje, bo ma. Bo ma. No i ma to w konkrecie, no nie? Okej, teraz chciałbym zapytać, już jest post factum, po jakimś przykrym zdarzeniu. Co obejmuje ubezpieczenie? Zazwyczaj to jest wypłata pieniędzy. Co jeszcze może obejmować? Jakie świadczenia? Bardzo myślę, że niedoceniony asystans. Asystans taki domowy, w którym mamy wsparcie zarówno specjalisty ślusarza, serwisanta. Tutaj akurat, jeżeli nam się zepsuje pralka, zmywarka, natomiast w takiej sytuacji, jaką mieliśmy właśnie ostatnio, to zdecydowanie z tego asystansu możemy skorzystać w postaci transportu zarówno naszego mienia, naszego transportu, ale myślę, że takim najważniejszym aspektem tego jest lokal zastępczy. Lokal zastępczy potrafi być w zależności od towarzystwa przyznany nawet na rok. Jak to w ogóle wygląda? No bo obstawiam, że trochę procedur jest do spełnienia, ale załóżmy, że stoję w tym jednym takim kocu, który sąsiad przyniósł, spaliło się mieszkanie. Co wtedy powinienem zrobić? Zadzwonić do towarzystwa? Jak szybko oni mi przyznają taki lokal zastępczy? Jeżeli mam go oczywiście w umowie, to cały czas zaznaczam. Tak. Tutaj tak naprawdę w zależności od sytuacji, ale to my jako ten poszkodowany, korzystając z tej polisy, wynajmujesz sobie na przykład mieszkanie, hotel. Wiadomo, tu już jest kwestia pierwszej reakcji i tego ratowania siebie. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jeżeli mamy kwestię już taką długoterminową, to wszystko zależy od tego, czy to mieszkanie jest niezdatne do użytku i my już w ogóle do niego nie będziemy mogli wrócić, czy my rzeczywiście za jakiś czas będziemy mogli go remontować, osuszać i że jeszcze w nim zamieszkamy. Więc to też w zależności od sytuacji będzie skutkowało jakby dalszym postępowaniem tego, co towarzystwo zadecyduje. A jak działa procedura wypłaty pieniędzy z odszkodowania po takim pożarze? Ile to trwa? Termin, jaki towarzystwo ma, to 30 dni, więc rzeczywiście czasami ktoś by powiedział, ale jak ja mam czekać tyle czasu? Oczywiście w takich sytuacjach, gdzie są te sytuacje kryzysowe, towarzystwa starają się być bardziej na już, na teraz, pokazywać możliwości, tak? Czyli nie czekaj na nas, zrób to i to, tak? Ratuj swój dobytek, ratuj siebie. Czyli przepraszam, w takim przypadku na przykład wynajmuję hotel, wiadomo, że to nie będzie Ritz, tylko rachunki. Biorę sobie regularny hotel, biorę za wszystko rachunki. Jeżeli coś z mojego mienia jeszcze się ostało, to pakuję na dostawczaka i wywożę gdzieś tam do rodziny, do schowka. W niektórych polisach nawet jest szansa właśnie na tak zwany magazyn w przypadku właśnie takich większych szkód, który będzie też opłacony właśnie z polisy. Okej, zbieram za to wszystko rachunki. Na początku wypłacam z własnej kieszeni, a później po prostu zwracam się do towarzystwa o zwrot kosztów. Natomiast też bardzo podkreślam, żeby nie robić też za dużo bez wiedzy towarzystwa, tak? Czyli przede wszystkim zgłosić szkodę niezwłocznie. Zgłaszam, towarzystwo już wie, że ja potrzebuję tej pomocy,
ale to jest w każdym jakby ubezpieczeniu, w każdym towarzystwie, że ja muszę poinformować, że ja tej pomocy potrzebuję. Bądźmy pragmatyczni, czyli w momencie, jak już powiedzmy opanowałem emocje, Tak. bo mieszkanie się spaliło, to pierwsza rzecz to zadzwonić i zgłosić fakt, żeby od tego momentu wszystko się zaczęło mi Dokładnie. liczyć w tej historii. Najbezpieczniej jest w ten sposób I wtedy dla dopiero, klienta. załóżmy, wynajmuję sobie hotel, żeby gdzieś tam przenocować i gdzieś się podziać, tak? Najbezpieczniejsza opcja właśnie dla klienta. Może się wydawać nierealne, no bo to są emocje, ale tu jakby podpowiadamy, jak To też jest kwestia taka, że jeżeli dojdzie do sytuacji, przykład, ale troszkę na innej polisie. Ubezpieczenie podróżne. Jeżeli potrzebujemy ratować swoje życie, to wiadomo, że najpierw ratujemy swoje życie, a nie dzwonimy do towarzystwa, bo ja potrzebuję pomocy. Tylko najpierw siebie ratuję, a potem zgłaszam. Natomiast w sytuacji, kiedy jesteśmy powiedzmy bezpieczni, nie wiem, boli mnie ząb, mam wysoką temperaturę, to ja jestem w stanie zgłosić najpierw do towarzystwa, a potem działać. Więc tu też trzeba troszeczkę to tak rozgraniczyć. No i wiadomo, też przede wszystkim myślę, że w takich sytuacjach jestem na przykład ja jako agent, tak? To do mnie zazwyczaj klienci dzwonią mimo wszystko w pierwszym... No tak, bo ty tłumaczysz tak? z tego języka oficjalnego na ludzki, tak to nazwijmy. Ale przede wszystkim sytuacja, tak? Pani Kasiu, mam taką sytuację, co teraz, tak? Pani Kasiu, bo jestem na wakacjach, gradobicie, potrzebuję asystans. To ja. Pani Kasiu, bo sąsiad mnie zalał, potrzebuję wsparcia. Co teraz? Albo numer polisy. Choćby nawet takie rzeczy. Więc zdecydowanie myślę, że też kwestia kontaktu ze swoim agentem. A są takie sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania? Słyszy się o takich historiach, ale jak wiemy, do mediów zazwyczaj przeciekają historie te bardziej tragiczne, bo one się bardziej niosą. Rozumiem, że to nie jest norma i raczej towarzystwa wypłacają pieniądze, ale czy mogą odmówić, czy zdarzają się takie sytuacje? Mogą, zdecydowanie. Ja to też tak troszkę tłumaczę klientom, że jeżeli polisa może zadziałać, to zadziała. Ona się opiera na pewnych zasadach, na pewnych zapisach, tych właśnie w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Więc tak naprawdę, jeżeli ta polisa może zadziałać, to ona zadziała. Natomiast przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby mieć ten pełny zakres ubezpieczenia, czyli od tych wszystkich możliwych zagrożeń. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że towarzystwo może odmówić takiej odpowiedzialności. Między innymi, kiedy będzie właśnie rażące niedbalstwo, kiedy na przykład za późno zgłosimy szkodę, celowe działania, czyli na przykład próby wyłudzenia, które zdarzają się naprawdę często. Długotrwałe działanie zwierząt, to już bardziej w przypadku domów. Przenikanie wód gruntowych, to też nie każde towarzystwo weźmie pod uwagę taką sytuację. Tak jeszcze myślę, że ogólnie niedostosowany zakres do polisy, tak? Czyli zakres ten, który my oczekujemy później przy wypłacie. Nagle okazuje się, że przecież miałem mieć coś innego albo myślałem, że to będzie. Wymieniasz te warunki, wszystkie te gwiazdki, obostrzenia, warunki, dużo tego. Skąd ja mam jako konsument wiedzieć to wszystko i co wybrać? Jako konsument to naprawdę nie jest łatwe, bo prawda jest taka, że ja jako agentka sama nie mam łatwo, bo bez zapoznania się z rynkiem, zapoznania się z warunkami towarzystw, z ofertą towarzystw, ja sama nie miałabym możliwości Tobie dobrze doradzać, tak? Więc w tej właśnie kolejności pierwsze zgłaszasz się do mnie, ponieważ ja taki research tych ofert, tego co towarzystwa nam dają, robię praktycznie na bieżąco. Dlaczego to robię? Dlatego, że chcę zawsze dobrać tą polisę najlepiej pod danego klienta. Czyli nie dasz mi iluś tam kartek i masz czytaj owu, tylko raczej mi przetłumaczysz to. Zazwyczaj to przede wszystkim przetłumaczę Ci to na polski. Po drugie zawsze dobieram ubezpieczenie pod Ciebie, tak? Czyli robisz jakiś wywiad na początku? Tak, to jest analiza potrzeb klienta. To dosyć poważnie brzmi, ale tak naprawdę jest to naszą rozmową. Dlatego o to pytam, czyli zadasz mi kilka pytań, na co chciałbym się ubezpieczyć, gdzie jest ta nieruchomość, pewnie jakieś ryzyka zagrożenia i wtedy dobierasz. Czyli ja nie muszę wiedzieć tego wszystkiego. Nie, mało tego, często klienci mówią: Pani Kasiu, ale czy ja będę potrzebować coś z dokumentów? Czy ja będę to wiedzieć, tak? Tak naprawdę też tak właśnie pół żartem, pół serio mówię do klienta, że wszystko to, co potrzebuję, masz kliencie w głowie, tak? Bo tak naprawdę pytamy o
podstawowe informacje. Właśnie wiadomo, adres, pytamy o dane właścicieli. Najlepiej też bardzo ważne, żeby na polisie byli właściciele według aktu własności, ze względu na to, że czy będzie to zgłaszała osoba X czy Y, to każdy ma takie same prawa. Ponadto tak naprawdę, wiesz, to jest kwestia właśnie, które piętro, ile masz metrów, mieszkanie i tak dalej. No i to mienie. Największy jakby problem stwarza powiedzenie nawet nie tyle wartość mieszkania, co wartość ruchomości. A skąd ja mam wiedzieć, ile ja tego mam? Zazwyczaj odpowiedź jest, a ja nic nie mam. I nagle ja mówię, dobra, to robimy sobie podróż po pani mieszkaniu. Idziemy sobie od salonu. Rozgląda się pan po całym salonie i patrzy, co tam pan ma. I tak sobie liczyć, dodawać. Telewizor 5, stolik 2, krzesełka, sofa i nagle, o kurczę, pani Kasiu, nie wiedziałam, że mam tyle. I to idziemy sobie tak do kuchni, idziemy sobie do łazienki, do sypialni, do biura i nagle się nam robi suma, której w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy. No i do męskiego garażu. A właśnie, bo też garaż ubezpieczamy. W przypadku domu, bo mówiłaś jeszcze, że te części wspólne, tak, czyli na przykład hala garażowa, jeżeli mieszkam w bloku, to też się ubezpiecza oddzielnie, tak? Zazwyczaj jest to już uwzględnione w mieszkaniu z elementami stałymi i często jest tam właśnie taki ładny punkcik, że jeżeli jest to garaż, który jest przynależny do, powiedzmy, mieszkania, to również. Chyba że jest osobnym budynkiem, no to już w zależności od towarzystwa. A jak często aktualizować to ubezpieczenie, jeśli wzrosła wartość nieruchomości lub na przykład zrobiłem remont i podniosłem wartość? Właściwie odpowiedziałeś sobie na pytanie, ponieważ przede wszystkim polisy mamy, tak jak wspomniałam przedtem, głównie roczne, więc zazwyczaj co roku sobie aktualizujemy tą polisę, ale również właśnie po remoncie, ewentualnie po, powiedzmy, zakupach, tak? Czyli mam teraz puste mieszkanie albo w salonie nie miałam wszystkich mebli i dokupiłam, to wtedy ewentualnie kwestia aneksu właśnie tych ruchomości. Czy czekać do kolejnego roku, kiedy kończy mi się polisa, czy aneks teraz wyraziłaś się, czyli dzwonię do ciebie w połowie okresu tego ubezpieczenia i mówię, Kasiu, dobezpieczmy jeszcze. Na przykład, tak. No można dorzucić, tak kolokwialnie mówiąc? Można dorzucić i to też w zależności od tego co, tak? Bo czasami, wiadomo, klienci mówią, no dobra, kupiłem, nie wiem, telewizor za właśnie te przysłowiowe 5000, czy go dorzucamy, czy nie. No i teraz to jest kwestia jakby decyzyjności klienta, bo jeżeli my go nie ubezpieczymy, a stanie się najgorsze, no to niestety tutaj jesteśmy na minusie. Natomiast no jak właśnie mamy, nie przewidujemy, że będzie to najgorsze, ale trzeba pamiętać, że w mieszkaniach nie musi być pożar, może być na przykład przepięcie, więc jakby zawsze doradzam, żeby jednak to zrobić od razu, natomiast rzeczywiście zdarza się tak, że klienci aktualizują to w tą rocznicę, czyli przy odnowieniu. Jak to jest? Ja deklaruję wartość pewną tych sprzętów, natomiast rozumiem, że jeżeli przesadzę, mówiąc kolokwialnie, to i tak towarzystwo nie wypłaci mi tego, bo ja muszę przedstawić jakąś fakturę później albo bieżącą ofertę tego produktu, tak? Przy wypłacie. W zależności od towarzystwa, ale też od sumy wypłaty, tak? Bo jeżeli to będzie rzeczywiście znacząca kwota, to głównie rzeczywiście tutaj towarzystwo poprosi nas o potwierdzenie, dowód zakupu. Jeśli chodzi o kwestię potwierdzenia, tak, to tutaj rzeczywiście towarzystwo może od nas wymagać. Natomiast jeżeli nie mamy tego paragonu, to tak naprawdę wystarczy napisać oświadczenie, że ja, na przykład Katarzyna Kubica, jestem właścicielką tego i tego, albo pralka należy do mojego gospodarstwa domowego. I jakby tutaj już zastępujemy ten paragon. Oczywiście też musimy zadeklarować jakąś wartość, natomiast też ona musi być zbliżona do rynkowej. Okej, teraz wróćmy do ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Rozmawiałem ze znajomymi i mniej więcej 1 na 10 osób ma takie ubezpieczenie. Nie, dlaczego powinniśmy mieć takie ubezpieczenie i co ono obejmuje? Możemy przyrobić na jakimś przykładzie, który będzie pewnie bardzo obrazowy, no bo to się wiąże zazwyczaj z jakimiś stratami, wypadkami. OC w życiu prywatnym to jest jedno z najlepszych ubezpieczeń, jakie w ogóle może być. I w ogóle nie ma u mnie polisy, której nawet jak klient mi mówi, pani Kasiu, ja tego nie potrzebuję, żebym ja mu tego nie dała. OC w życiu prywatnym chroni nas tak naprawdę od ogromu zdarzeń,
której nie jesteśmy w stanie teraz określić, tak? Bo chroni nas od właśnie zalania sąsiada, ale na przykład chroni nas nie tylko w naszym mieszkaniu, ale również i na spacerze, na wakacjach. Przychodzi do głowy na parkingu, w hipermarkecie przerysowałem wózkiem komuś Na przykład, samochód. dokładnie tak. Normalnie musiałbym za to zapłacić z własnej kieszeni, a jeśli mam ubezpieczenie, to rozumiem, że... Tak. Miałam sytuację, w której dziecko wjechało rowerem w nowego Mercedesa. Bolało. Bo nie mieli rodzice ubezpieczenia? Tam była sytuacja właśnie taka, że nie mieli, ale trafili naprawdę na dobrą kobietę, która zgłosiła z autokasko. Jakby emocje i to wszystko, co się wtedy działo, było złe. Natomiast teraz już jest ten pan moim klientem. I już to OC ma. Jak tu wyliczyć wartość takiego ubezpieczenia? Do jakiej kwoty? No bo rozumiem, że naprawa Mercedesa, czy te wszystkie rzeczy, które sobie wyobrazimy, które niechcący możemy spowodować, to powinno nam wyznaczać tę kwotę? Myślę, że tak. Natomiast przede wszystkim jakby no my dopóki nie odczujemy, dopóki coś się nie wydarzy w naszym otoczeniu, to nie będziemy wiedzieć, na ile ta wartość nam może być przydatna. Ja głównie też ubezpieczam właśnie firmy budowlane od szkód na budowie, więc jakby to OC dla mnie jest idealne. Więc biorąc pod uwagę właśnie OC w życiu prywatnym, tak samo musimy wziąć pod uwagę, gdzie klienci właśnie mogą spowodować szkody właśnie na tym mieszkaniu. I teraz tak, kwestia remontów. Mamy inwestorów, wiedzą, jakie są kosztowne te remonty. I jeżeli na przykład przychodzi do mnie klient i mówi: Pani Kasiu, ja potrzebuję OC, ale tutaj w umowie mam 50 000, no to zdecydowanie za mało. Mimo wszystko, że 100 też uważam, że jest mało, tak jest już tą granicą taką, myślę, minimalną. Natomiast maksymalna, ile klient ma możliwości, że tak powiem, przeznaczyć kwotę. Ale nie należy się bać tych sum, ponieważ OC za 100 000 to jest kwestia 100 zł na rok, 300 to jest kwestia 200 paru złotych. 300 000 odpowiedzialność za 200 zł. Mało tego, do takiego OC możemy podciągnąć całą rodzinę. Czyli to nie jest tak, że wiadomo, jak jestem singlem, no to jest to moja polisa, ale jak mam rodzinę, to tak naprawdę na jednej polisie mogę wpisać również męża. I to nie będzie wielokrotność tej opłaty, to nie rośnie wykładniczo. To jest jedna opłata, a tak naprawdę oni są w moim gospodarstwie domowym i już tak naprawdę są też chronieni. Taką podpowiedzią może być, czyli jaki najdroższy samochód mijałaś? Wózkiem sklepowym? Zdecydowanie, tak. Którego nie chciałabyś zniszczyć? Gdzie jeździsz na narty i czy trafisz na tego chirurga, czy na innego? No właśnie, bo czy OC w życiu prywatnym działa tylko w miejscu zamieszkania? Bo mówiłaś właśnie, że dziecko gdzieś tam wjechało w Mercedesa. Ja mówiłem o tym parkingu, że możemy komuś coś przerysować. Gdzieś dziecko gra w szkole, U znajomych, na spacerze, na wycieczce, na wakacjach, podróży też i służbowej, tak? Bo zazwyczaj też jak jeździmy, tak? Czy jesteśmy teraz w delegacji, to ogólnie nam będzie działało. Jesteśmy medium, które kieruje zazwyczaj swoje przekazy do inwestorów głównie, więc chciałbym tu przenieść się na to podłoże. Czy fliperzy, inwestorzy powinni ubezpieczać swoje projekty? No bo w końcu taki projekt może trwać 2-3, no góra 6 miesięcy powiedzmy ze sprzedażą. Czy warto się wtedy ubezpieczać? Zawsze warto. Zawsze warto ze względu na to, że mamy w tym czasie zabezpieczoną swoją inwestycję, zabezpieczone swoje bądź cudze pieniądze, bo jak inwestujemy, to czasami inwestujemy swoje pieniądze, czasami zasilamy się kredytem, czasami pieniędzmi zapożyczonymi od kogoś, czasami mamy wspólną inwestycję. I generalnie, jeżeli dojdzie do sytuacji, powiedzmy, zalania, no to tutaj mamy kwestię OC. To się w sumie chyba często zdarza, bo z tego co słyszę, najdziwniejsze czy najczęstsze przypadki szkód na budowach to jest to, że ktoś nie zakręcił wody albo zakręcił główny zawór, a wychodząc odkręcił, ale kranu nie zakręcił i się leje. Dokładnie tak. Natomiast tutaj też trzeba rozdzielić kwestie, ponieważ jeżeli jesteśmy my jako inwestor i sami sobie remontujemy, to rzeczywiście odpowiadamy my z naszej polisy. Natomiast jeżeli mamy ekipę remontową, to już tutaj właśnie wchodzi to OC firmy budowlanej. Natomiast często spotykam się z tym, że właśnie mamy inwestorów, którzy mają też firmę właśnie remontową, więc tak naprawdę powinni mieć ubezpieczone mieszkanie,
ale też i ubezpieczoną firmę. Jaki jest koszt takiego ubezpieczenia? Jakbyśmy wyliczyli jakąś przykładową inwestycję? Koszt mieszkania, no to właściwie wchodzi nam to, co już mówiliśmy, tak? W zależności od sytuacji, od jakby zakresu. Natomiast tutaj dodatkowym ubezpieczeniem właśnie byłoby to takie ubezpieczenie, jak to nazywamy, remontowe, tak? Czyli dla tej firmy jako remontowej, to jest to kwestia od 500 do 2000 zł też na rok. Natomiast też w zależności, to jest oczywiście dobierane od tego, co ta firma, co będziemy tam robić, ale też jak długo przewidujemy to robić i czy mamy jedną inwestycję, czy kilka. Bo jeżeli mamy na przykład, nie wiem, powiedzmy, że mamy inwestora, który sobie założył, że co miesiąc ma jedno mieszkanie, tak? No to tutaj też polecam wtedy taką polisę roczną, bo to jest osoba, która cały czas działa. Natomiast jeżeli jesteśmy osobą, która tylko teraz i wyłącznie robi to jedno mieszkanie, a potem zobaczę, co będzie, to można zrobić polisę, która będzie tak naprawdę krótkoterminowa. Okej, to tu mówimy o tym OC dla Takim inwestora. pod remonty. A teraz to ubezpieczenie mieszkania, samej inwestycji. No Tak. bo za 2 miesiące tego nie będzie już u mnie. 3 miesiące powiedzmy, pozbędę się tego. To czy warto w ogóle tam... Zdecydowanie warto, bo po pierwsze jest kwestia właśnie znowu ubezpieczone mieszkanie od szkód, które mogą się zdarzyć w tym czasie, kiedy ja będę właścicielem, czyli powiedzmy strzeli rura w moim mieszkaniu, to ja jestem za nią odpowiedzialna. I tak naprawdę dochodzą nam dodatkowe koszty. I niestety, ale zalania są kosztowne. Kolejna rzecz jest taka, i to jest najważniejszy aspekt, i ja wiem, że inwestor jest zajęty, każdy dzisiaj biegnie, każdy ma swoje cele, plany, zadania, natomiast nie trzeba się obawiać takiego ubezpieczenia ze względu na to, że można zrobić tą polisę na czas, w którym jestem właścicielem. Czyli jeżeli robimy polisę roczną, bo one są zazwyczaj na 12 miesięcy i to mieszkanie sprzedam po 3 miesiącach, to tak naprawdę zgłaszam do towarzystwa prośbę o zamknięcie polisy i wnioskuję o zwrot proporcjonalnie niewykorzystanej składki. I to też widzę, jest takim argumentem dla inwestorów. Mówią, o kurczę, dobra, to ja to chcę. Nawet jakbyśmy tak powiedzieli sobie teraz, że to ubezpieczenie kosztuje na rok 1200, tak specjalnie do łatwego policzenia. Mam mieszkanie miesiąc, 100 zł. Mam mieszkanie 3, to jest 300 zł, a spokój ducha jest niesamowity. To pozostańmy jeszcze przy inwestorach. Załóżmy, że mam mieszkanie do wynajęcia. Tak. I jak wtedy ubezpieczenie działa? Kto w ogóle powinien wykupić? Czy właściciel, czy najemca? I tutaj też można zabezpieczyć się i dwutorowo, natomiast to bywa różnie, bo jeżeli mamy tego najemcę stałego, to zazwyczaj rzeczywiście wymagamy od tego najemcy OC najemcy. I wtedy ten najemca sobie robi zabezpieczenie właśnie OC w życiu prywatnym plus zamienię to nasze, tak? Bo jeżeli spowoduje szkodę na naszym imieniu, ale też jeżeli on spowoduje szkodę temu sąsiadowi, czyli na przykład właśnie znowu to zalanie. Ale ja jako właścicielka takiego mieszkania również mogę sobie wykupić taką polisę OC. Ona będzie obowiązywała właśnie w życiu prywatnym za szkody, które spowoduje mój lokator osobom trzecim, gdyby, nie wiem, rozbiegły nam się terminy, gdyby suma ubezpieczenia była za mała, ale też bardzo ważne, gdyby w tym naszym mieszkaniu strzeliła rura i jego mienie zniszczyła. Wtedy my mamy rozszerzenie też tego ubezpieczenia o te szkody. Czyli warto z obu stron. Najlepiej. Teraz te dwie sytuacje. Co jeśli najemca zalewa sąsiadów, a z drugiej strony co jeśli pożar pochodzi z, nie wiem, instalacji elektrycznej, z korytarza, z holu i wtedy z których polis kiedy korzystamy? I tutaj tak naprawdę co do zasady ciężko w tym momencie powiedzieć, ponieważ wszystko w zależności od sytuacji. Jeżeli pożar rzeczywiście był z tak zwanych tych, jak mówisz, części wspólnych, to tak naprawdę też można wziąć pod uwagę to, że wspólnota, spółdzielnia powinna mieć ubezpieczony budynek, więc teoretycznie, oficjalnie powinno iść z ich polisy. Natomiast jeżeli szkoda była już po naszej stronie, no to tak naprawdę z polisy naszej. I tu pojawia się znowu powrót do tego OC, ponieważ jeżeli my w naszym mieszkaniu dojdzie do szkody i my zrobimy szkodę,
która będzie obok, tak? Bo jeden sąsiad ucierpi, drugi sąsiad ucierpi, sąsiedzi pod spodem, no to tak naprawdę kwestia naszego OC. I tutaj znowu ma znaczenie ta suma ubezpieczenia, ewentualnie wysokość naszego majątku. Jeszcze od strony inwestorskiej. Czy da się taką polisę wrzucić w koszty? Chciałbym ją sobie odliczyć jako koszt prowadzenia działalności. I jest możliwość wrzucenia polis w koszty, natomiast tu już bardziej bym, że tak powiem, odesłała do biura księgowego, bo to wszystko zależy od tego, co tam mamy poustalane. Wydaje się to trochę skomplikowane to wszystko, natomiast takie... Dużo informacji. Tak, dużo informacji, natomiast rozumiem, że można przyjść do Ciebie na taką spowiedź, tak to nazwijmy, rekonesans, tę wycieczkę wirtualną w głowie po domu i wyliczanie tych ruchomości i Ty dobierasz na zasadzie, tak jak doradca kredytowy dobiera najlepszy kredyt hipoteczny, taki Ty dobierzesz na zasadzie nie tam, gdzie masz prowizję największą, tylko... Nie. Tu naprawdę z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że nigdy nie patrzę pod swoim względem, albo inaczej. Może nie tak. Nie patrzę pod względem, ile ja, że tak powiem, mam z tego korzyści, tylko pod względem tego, jakie korzyści ma z tego klient, ale nie powiem, bo też patrzę pod swoim kątem, pod takim względem, że ja też chcę spać spokojnie. Czyli nie dam Tobie tego, do czego nie mam przekonania, nie dam Tobie tego, co wiem, że jest najlepsze. Mówiąc wprost. Okej, no tutaj dostajesz do rąk chyba też majątki ludzi, nie? Więc to jest ta odpowiedzialność. Majątek, życie. Tak, także zapraszamy do Katarzyny, jeżeli okaże się, że jesteście w tych 50% nieubezpieczonych mieszkań i 90% nieubezpieczonych w życiu prywatnym, to zapraszamy do Katarzyny. Zapraszam serdecznie. Znanej w tym środowisku inwestorskim i właściwie to wszyscy kierują się do Kasi zawsze, także zapraszamy. Dzięki Kasiu za wyjaśnienie ślicznie. tych wszystkich niuansów i zawiłości ubezpieczeń. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.